Dzień dobry! W kwietniu. Jeżeli jest pierwszy odcinek kwietnia, to oznacza tylko jedno: znęcanie się nad kolorową prasą. Mamy francuską, hiszpańską, angielską i polską prasę. Wow, jakie jesteśmy światowe! No, rzecz chciałam powiedzieć, że my pijemy bardzo dobrą kawę z kawiarni Folgujemy. Co prawda jesteśmy kuchnia na trawie, ale nie jesteśmy na trawie, ale jest kawa bardzo dobra już. Na trawie jeszcze będziemy, spokojnie. Włącz optymizm. Są takie dni, gdy budzisz się i nic nie jest takie, jak powinno. Włosy się nie układają, sukienka, w której zawsze wyglądasz zabójczo, tym razem daje Ci delikatne sygnały, że pizza we wtorek i pikantne naczosy w środę to była już przesada. Kolor ulubionego swetra podkreśla cienie pod oczami. Spoglądasz w lustro i widzisz kogoś zupełnie innego. Odbiegającego od Twoich wyobrażeń. Myślisz sobie, czy to ja? Czy to możliwe? Wydaje Ci się, że na pewno znów spóźnisz się na autobus, więc nawet nie starasz się śpieszyć. I jeszcze poranna kawa, która znów wylądowała na koszuli. Jakby to nie jest zły artykuł, tylko mnie osobiście zirytowało to, że mówimy o optymizmie i o złych dniach i te złe dni w przypadku kobiet ograniczą się wyłącznie do tego, że ty źle wyglądasz. To jest taki bullshit, że musiałaś to ukasłać. No bo czy nie ma innych powodów, dla których dla kobiety zły może być zły dzień? Czy naprawdę wszystko u nas musi się ograniczyć do tego, że my źle się czujemy ze swoim wyglądem? Ale to przecież od tego wszystko wychodzi. Optymizm to umiejętność cieszenia się drobnostkami, zdolność planowania pozytywnych celów i chęć dbania o dobrą relację ze samą sobą i ze światem. Jak to jest połączone z tym, co przeczytałaś wcześniej w takim razie? Jeżeli masz zły dzień w takim razie i widzisz siebie w lustrze po pizzy i po naczosach z wzdętym brzuchem, to kup się sobie ciesz... szminkę! Haha, mamy tutaj sponsorowany artykuł o tym, że super szminka jest z firmy takiej śmakiej. No. A, tak? Nie. No nie, no dobra, nie, to... Maleta sexy. Tenía un viaje de trabajo y para hacerlo más llevadero metí un par de juguetitos en la maleta. Quise morir cuando en el control el policía me hizo abrir la bolsa para revisarla y sacó uno a uno mis juguetes eróticos delante de mi jefe estupefacto. Czyli jest to historia pewnej Isiar, która mówi, że miała seksowną walizkę i w trakcie podróży służbowej stwierdziła, że żeby zrobić tę podróż trochę bardziej znośną, zabierze ze sobą parę zabaweczek, juguetitos, zabaweczek erotycznych. Niemniej na lotnisku spotkają niespodzianka i kontrola celna otworzyła jej walizkę przed jej szefem i wyjęła jedną po jednej zabaweczkę na wierzch. To już mam się śmiać. Dopasują seks zabawkę do nas po tym, jaki jest nasz emoji favorito, czyli ulubiony emotek. I mamy małpkę, która zakrywa oczka, mamy buziaczka, serduszko lecącego do kogoś i mamy bakłażan. Ach, myślę, że to kapaczek zawsze mi się myli. Jaki jest twój ulubiony emoji? No z tych trzech to chyba bakłażan. Bakłażan, czyli lubisz pizzę z serem zawsze. Z grilla, z mięsem, albo z... Poczekaj, bo masz jeszcze hawajską, czyli szynkę i ananas. No nie, szanujmy się z mięsem. Z mięsem, dobra. Popatrz, ziemniaki. Dalej są patatas con ketchup albo salsa picante. Serio? No, to tylko jedyny wybór? No wybierz. Ketchup. No to nie, to jesteś amatorką, sorry. Proszę, to ten ketchup. Wszystko przez ketchup. Challenge visto en Instagram, czyli widziany na Instagramie. AB crack to się nazywa, hashtag. Czyli musisz mieć pęknięcie idące od cycków dalej do pępka, bo to jest ładny brzuch. Serio? Ona wygląda moim zdaniem jakby była po tym. Jakby była tak przycięta skalpelem, nożykiem. Dalej jest bikini bridge i nie wiem na czym to polega, ale... Chyba na tym, że masz tutaj przerwę między majtkami a ciałem. Aha, bo twoje kości biodrowe odstają. Ale super. Każdemu odstałem jak leżysz. No jak leżysz, odegniesz odpowiednio biodra, ja mogę zrobić trening, jak to zrobić. Właśnie. Nie ma problemu. I ostatni, który jest po prostu najbardziej absurdalny ze wszystkich challenge'y,
To jest w ogóle zmora takich Instagramów i tak dalej. A4 Paper Challenge, czyli jeżeli twoja talia i twój brzuch się mieści za kartką papieru A4, to znaczy, że twoje wymiary są idealne. Co? W sensie dajesz kartkę papieru A4 przed siebie, jeżeli nic nie wystaje z żadnej ze stron, to jesteś w dobrych, wiesz, proporcjach. Ja nie chcę myśleć, ile jest zdjęć pod tym hashtagiem. No i tutaj jest taki artykuł o niebezpieczeństwach w sieci, natomiast kilka artykułów dalej jest o tym, jak zarabiać na mediach społecznościowych. No jasne. I jednym z przykładów jest La nueva forma de encontrar trabajo, nowa forma dla znalezienia pracy. I jednym z punktów, czyli chodzi o to generalnie, jak można zarabiać na mediach społecznościowych, albo szukać pracy przez media społecznościowe. Tam mówią, że zbieranie lajków pod wszystkim to jest zło obecnie, bo prowadzi do chorób. A tutaj mówi tak, crea una cuenta y véndete, czyli załóż konto i sprzedaj się. ¿Quieres trabajar en moda? Haz que tus fotos acumulen likes. Czyli chcesz pracować w przemyśle modowym? Spraw, żeby twoje zdjęcia kumulowały lajki. Czyli incluye productos de las empresas de tu interés y no olvides etiquetarlos para que te vean y aprecien la publicidad gratuita. Recuerda de alguien coś tam. Czyli dodaj do nich produkty firm, które cię interesują i nie zapomnij o tym, żeby je oznaczyć etykietką, tagiem, żeby te firmy widziały i doceniały darmową reklamę. No, darmowa reklama mi się najbardziej podoba w tym wszystkim. Znaczy, wiesz co, to jakby... Ale potem te artykuły się do siebie mają. No tak, ale to jest bardzo częste generalnie. Zauważyłeś, że w artykułach dotyczących związków jest to samo? Mówienie, że zarabiaj na Instagramie i na mediach społecznościowych, taguj i bądź darmową reklamą. To gdzie to zarobek? Zostań kobietą, której się nie zapomina. Jest powiedziane tak. Stwórz bliskość. Miłość to czysta chemia. Nie wierzysz? Wobec tego nie słyszałaś o oksytocynie, hormonie przytulania. Już regularne, subtelne dotykanie, jak na przykład głaskanie po włosach, pocałunek na pożegnanie w policzek, gorący uścisk może wywołać efekt wow. Zapomnij również o tej staromodnej radzie, że musisz być niedostępna. Wręcz przeciwnie. Im częściej będziesz obecna w jego życiu, tym silniejsza stanie się więź między wami. Po czym? 4 zdania później jest nasz trik. Gdy on pojawi się w twoim otoczeniu, czasem zachowuj się tak, jakbyś go nie widziała. On pokocha tę grę w kotka i myszkę i już zawsze będzie ciebie wypatrywał. Zapomnij o grze w niedostępną. O, jest w pobliżu, ignoruj go. No przecież to jest... Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, czy oni robią challenge mózgu swoich Na zasadzie zapomnij co napisać 3 zdania wyżej. Nie mam pojęcia, czy oni śpią w ogóle cokolwiek, czy mają, nie wiem, na godzinę tak dużo, to napisał, żeby... ktoś to zobaczył, No właśnie o to chodzi, że czy ta redakcja, nie wiem, ma 36-godzinną zmianę. Tak, jak lekarze. Chyba że oni w ogóle tego nie postrzegają jako, wiesz, bycie niedostępną, granie w kotka i myszkę. Jesteś na miejscu, więc on cię widzi, ale ty go nie widzisz, więc to może już wcale nie podlega pod to, że jesteś ty niedostępna. nie jesteś niedostępna. Z czym się kojarzy bycie naturalnym? Sobą. Uważaj, bądź naturalna. W Wielowarstwowy makijaż i równie grubo przesadzone komplementy, o tym zapomnij. Aby zauroczyć mężczyznę, nie możemy starać się za bardzo, aby mu się podobać. Brzmi dziwnie, ale to całkiem proste. Pokaż mu się ze swojej naturalnej strony. Gdy idzie na boisko, idź z nim i jego kumplami i dopinguj go. Gdy wieczorem gra na konsoli, zapytaj, czy możesz dołączyć. Mężczyzn fascynują kobiety, które ich zaskakują i takie, z którymi można konie kraść. A najważniejsze, aby były otwarte na nowe pomysły, bo przecież możemy iść na zakupy innym razem, a nie w dniu rozgrywek ligi, prawda? Zmień czasem też seksowne szpilki na trampki i pamiętaj, nie zdobędziesz jego serca udawanym zainteresowaniem. Słuchaj go uważnie. Teraz uwaga, nasz trik. Jeżeli zechcesz powiedzieć mu komplement, wymyśl coś oryginalnego. Na przykład, podoba mi się nawet sposób, w jaki kichasz. To tak sezonaliczny, tak? Ale to świetnie Kochanie, nigdy w życiu nie widziałam nikogo, kto tak kicha. Wow, ale bekłeś. Poczekaj, teraz ja kaszlę, ale skomplementuj to, okej? Wow, jaki masz piękny kaszel. Normalnie aż się wzruszyłam.
Ponownie jest akcja pod tytułem bądź naturalna, zdejmij szpilki, nie rób dużego makijażu i ten stereotyp pod tytułem przecież możesz iść na zakupy innym razem. Tak, ja właśnie to wyhaczyłam przede wszystkim, że stereotyp znowu jest powielony, że przecież to, co nas interesuje, to jest noszenie szpilek i chodzenie po kolejny raz na zakupy. W zasadzie żadna z nas się nie interesuje sportem, nie interesuje się żadnymi grami, nie wiem, niczym się nie interesuje poza wydawaniem pieniędzy. Dokładnie, poza centrum handlowym, bo przecież centrum handlowe to jest nasz drugi dom. No tak, no przecież znalazłam idealną torebkę, niech mi ją ktoś teraz kupi. Pozdrawiam debili za tą akcję. Sprawy patrzą tylko na ciebie. No dobra. Tak, więc jak myślisz sobie... Ale potem wiesz, jeżeli ja to zrobię, to nikt nie będzie patrzył na ciebie na filmie. Będzie ci troszkę trudno. Idź do mnie. Możesz palcami. Pierś do przodu, ramiona wysoko, śmiały krok. Postawa zdradza twoją pewność siebie. Zdradza. Zadbaj o styl. Bielizna, w której czujesz się seksownie, ulubione dżinsy, czerwona szminka. To twój zestaw obowiązkowy. Twój zapach. Noś na sobie oryginalne, pachnące perfumy, które już na zawsze będzie kojarzyły się tylko z tobą. I jakby to jest sprawy patrzy tylko... Taki zabawny. Jakby znowu wszystko sprowadzać do tego, że wyglądaj dobrze, to wtedy twój facet będzie zawsze tobą zainteresowany. No nie, wyglądaj dobrze i stereotypowo. No tak. No. Ja osobiście nie takim facetem byłabym zainteresowana, który by ograniczał swoje zainteresowanie na tylko do tylko do dziewczyn, które no... Voilà une bonne raison d'acheter cette robe. Czyli oto proszę dobry powód, aby kupić tę sukienkę. Parę z nich mnie naprawdę ujęło. Teraz powiedz, czy to byłby powód, żeby wrócić po sukienkę. Sur Insta, j'ai publié que des pâtisseries ce mois-ci. Czyli na Instagramie publikowałam tylko i wyłącznie ciasteczka w tym miesiącu. Serio? Dalej. Je ne sais pas quoi faire en attendant le bus. Nie wiem, co robić, czekając na autobus. Dlatego wrócę po sukienkę i wydam na 200 zł. Świetny sposób na zabicie nudy. Après 3 heures de régime, je l'ai bien mérité. Czyli po 3 godzinach diety naprawdę dobrze na nią zasłużyłam. Po 3 godzinach diety? Tak. De loin, elle me fait une silhouette magnifique. Czyli z daleka sprawia, że moja sylwetka wygląda wspaniale. Ale jest jak daleka? Z drona? Z kamery satelitarnej. Ja mam wrażenie, że w połowie ten artykuł chce być prześmiewczy, a w połowie niestety sprawia, że dziewczyny zaczynają się z tym utożsamiać. Wiesz, jakie jest powiedzenie temat żartu? Jakie? W każdym żarcie jest odrobina żartu. No. Znajdź słowa, które sprawiają, że ludzie od razu cię polubią i zrób dobre wrażenie na randce, imprezie i w pracy. Teraz uwaga, na randce. Okej. Cytat. Powiem ci następnym razem. Wyznaj to z figlarnym mrugnięciem. Zakład, że bardzo szybko on zechce umówić się z tobą na drugą randkę, aby dowiedzieć się o tobie czegoś więcej? Kto wygrał życie? Na pewno nie ty. Założę się, że zadzwonisz do mnie jeszcze dziś. Po waszym spotkaniu zostaw go jeszcze z bezczelnym uśmieszkiem, a gwarantujemy, że będzie jadł ci z ręki. Nikt nie oprze się kobiecie, która zna swoją wartość. Założymy się, że nie. Założymy się, że nie. To można powiedzieć do kogoś, kto chcemy, żeby nie zadzwonił. Właśnie, tak. Założę się, że zadzwonisz do mnie jeszcze dziś. Jeszcze zapłać rachunek. Cześć, takie... mały. Jeszcze powiedz mu mały, na pewno. Najlepiej mu to być rano. Ostatnia impreza była kapitalna. Następnego dnia po imprezie wrzuć do sieci wspólne zdjęcie lub bumeranga i oznacz znajomych. Ja już widzę te memy. Ten post na pewno ich rozbawi, a komentarze pod nimi może zakończą się zaproszeniem na kolejne spotkanie. Bo na pewno... Czy to jest pisane do osób, które nie mają przyjaciół? Tak. Okej. Po szwedzku słowo lagom oznacza idealną ilość. W skrócie chodzi o to, że nasze szczęście ma być uzależnione od tego, czy uda nam się osiągnąć we wszystkim równowagę. W filozofii Hygge spędzaliśmy czas na przyjemnościach i to uwalniało w nas endorfiny. Leżenie pod kocem czy czekoladowe brownie są Hygge, ale poranny trening czy fit sałatka już nie były Hygge. Aha. A przecież dzięki nim też czujemy się lepiej. I właśnie tu z pomocą wkracza trend lagom. Pracuj ciężko, ale równie intensywnie odpoczywaj. Leniuchuj w domu w sobotę, za to w niedzielę ruszaj na wycieczkę. Na śniadanie przygotuj sobie jaglankę z warzywami, na kolację zjedz pizzę w towarzystwie przyjaciół. I zobacz, czy lagom działa.
Świetny pomysł na kolację, jeść bardziej kaloryczne rzeczy. Świetny pomysł nazywać każdą jedną rzecz jakimś Czymś. I to jest najchętniej czymś w Skandynawii, tak. Bo to jest minimal i tam na pewno żyje się wszystkim ludziom lepiej. I wszyscy są na pewno szczęśliwsi, bo mają hygge i mają lagon. Słuchaj, stwórzmy własny termin i stwórzmy własną filozofię, którą rozpropagujemy, napiszemy książkę, jak to jest wspaniale żyć po bubsku. Tak. Mamy to! Po bubsku. Po bubsku. No to nawet kilka razy powtórzę, że też nawet asocjacje semantyczne zrobili. To jest Zapachniało czekoladą. I też. Rodzina się powiększa. Kochasz przyjaciółkę jak siostrę? I dobrze, to cię uszczęśliwia. Coraz więcej osób spędza z przyjaciółmi czas tak, jak spędza go z rodziną czy z partnerem. Wspólne wakacje, święta, wyjazdy na weekend. Może nauczyliśmy się tego od singli jedynaków. A może po prostu tak podpowiada nam serce. Dowiedziono, że poczucie spełnienia w przyjaźni pobudza wydzielanie endorfin. W towarzystwie przyjaciół czujemy się szczęśliwi. Od czego zacząć szukanie przyjaciół? Na przykład od poznawania ludzi w twojej okolicy. W tym może pomóc na przykład aplikacja jakaś tam, bez wychodzenia z domu. O tym, kto w pobliżu ma fajne plany, dowiesz się na przykład dzięki aplikacji jakiejś tam. A o przyjaźniach równie ekscytujących jak miłość możesz przeczytać w najnowszej książce kogoś tam. To jest szukanie przyjaciół według tej mądrej gazety. Świetny pomysł. Bez wychodzenia z domu. Wejdź z domu i zobacz, co jest w okolicy, ale w zasadzie wcale nie musisz, bo wystarczy, że masz aplikację. Aplikacja, może jest aplikacja, która będzie udawać swojego przyjaciela. Czy ja akurat się zgadzam z przesłaniem, że przyjaciele są ważni i w ogóle to jest nasza druga rodzina. To jest fajne, ale tak się nie szuka przyjaciół. Zobacz, jaki to jest piękny, propagandowy tutaj bullshit ułożony, coachingowy. Tak. Jak znaleźć przyjaciół, a w zasadzie to kliknij w aplikację. In defense of emotional cheating, czyli jak obronić to, że emocjonalnie oszukujesz swojego partnera. Okej. I get it. For some people who attempt to cheat, having some like Eric could be an addictive drug that slowly pulls you in and tears you down. For me, it's more like baby aspirin on the things your grandpa takes for the blood pressure. Vital, healthy and safe. But only you and your partner can decide where your boundaries are and where you cross them. That, of course, is rule number 1 of safe emotional cheating. Tak, oni właśnie powiedzieli, że ustal z twoim partnerem, do którego momentu możesz zdradzać go emocjonalnie z innym kolesiem, bo przecież to jest takie zdrowe. Serio. Ja w ogóle cały artykuł na ten temat. Nie, w ogóle to zestawienie słów safe emotional cheating już od razu jest wspaniały. You have to be honest with your long-term partner about your crush and accepting about your crush theirs. And uważaj, and accepting about theirs. Fair is fair. Mike has his crush too. Strasznie ciężko się czyta po angielsku na głos. To nie jest flirt, nie jest nic niewinnego, tylko ty po prostu realnie spędzasz z kimś czas, bo to na tym to polega. Ale oni nazwali tą osobę crushem. No właśnie. Czyli w tym momencie wychodzi na to, że to nie jest to jest tylko takie o sobie. Zakochanie. Tak. No to jest, wiesz, to jest na zasadzie, jesteś w związku, ale masz crusha. Okej, tylko teraz ustaw sobie bariery, do których możesz dojść ewentualnie i w zasadzie to poinformuj swojego partnera, że takiego crusha masz i go oszukujesz. I pozwól mu, że miał swojego. Tak, i pozwól mu, że masz swojego. A potem jest pewnie parę stron dalej artykuł o tym, jak się nie czuć zazdrosną. How to be yourself in love and sex. I decide I could do it on my own. I mounted a television on the wall by myself. I don't think I will ever need a man again. Seksizm jest taki zabawny. W drugą stronę, super, strasznie fajnie. Co ma jedno do drugiego? Fajnie, że zamontowałaś ten telewizor, ale naprawdę uważasz, że do tego jest ci potrzebny facet, to może rzeczywiście lepiej, żebyś nie miała żadnego, przynajmniej żadnego nie skrzywdzisz. No to mnie rozjebało, sorry. To, co mnie rozbawiło, czytając hiszpańskiego Cosmopolitana, seguro que esta situación te suena. Chica conoce chico, chica se va a la cama con chico, chico despacha los preliminares a toda prisa y trata al clítoris como si le debiese dinero. Chica se queda con cara de póker y pocas ganas de repetir. Tak, bardzo dobrze. Czyli uważaj. Na pewno ta sytuacja wydaje ci się znajoma. Dziewczyna poznaje chłopaka, dziewczyna idzie do łóżka z chłopakiem, chłopak rozpoczyna grę wstępną z pełną prędkością i traktuje łechtaczkę tak, jakby mu była winna pieniądze.
I ja to przeczytałam i tak sobie myślę, skąd ja znam. Brzmi znajomo. Nie, że skąd znam, tylko że chyba już o tym czytałyśmy, nie? Tak. O, wy to macie. Tak się zastanawiam, czy oni czytają zagraniczną prasę, albo To nie jest kwestia czy czytania, to jest naprawdę to jest jakieś... przedruk. Nie, bo to nie jest, dalej artykuł nie jest przedrukiem. Sorry, to nie może być przypadek. Dobry seks zaczyna się od wymiany poglądów na temat upodobań, oczekiwań, marzeń i fantazji erotycznych. Kiedy potrafisz powiedzieć swojemu kochankowi prostymi słowami, co lubisz, dajesz jemu i sobie szansę na taki seks, jakiego naprawdę chcesz. Chciałabym zanurzyć w sutki w syropie czekoladowym, żebyś mógł go zlizywać ciepłym językiem. Proste życzenie, które ma duże szanse się spełnić, jeśli tylko je wypowiesz. Ale co oni mają z tym, że kobiety jakoś tak po prostu marzą o tym, żeby ktoś je jadł z syropem czekoladowym? Serio? Żeby je lizał, może... Ale jakby... Serio, jakby ile jest kobiet, które naprawdę są jakoś super podniecone na myśl o tym, że będą się lepić od czekolady na sutkach? Czekamy na łapki w górę od tych kobiet. Wiesz co, bo ja niestety mam taki problem, że ja sobie większość rzeczy wizualizuję. Ja też. Więc mi to natychmiast... Ja od razu widzę takie miseczki. Ja widzę tą siedzącą, debatującą z mężczyzną o seksie kobietę z miseczką z czekoladowym płynem, która nagle sobie zanurza te sutki. Chcę, żebyś zlizywał czekoladę z moich sutków. Palanca de Mando. 10 zasad rozmowy o seksie. Mów do siebie, masturbując się. Zacznij od jęków i westchnień, stopniowo przechodź do własnych erotycznych monologów. Liczbo. Ale... Nie. Nie róbcie tego samo. Nie. Kobiety w trakcie masturbacji nie mówią do siebie. Nie. A, nie. Kobiety są w trakcie seksu rzadko kiedy mówią do partnera. No i właśnie dlatego dalszy punkt mówi... Okej, wszystko z nami jest w porządku. I dalej punkt kolejny mówi, nie musisz zaczynać rozmów o seksie od swojego partnera. Możesz najpierw podyskutować z przyjaciółką lub dobrym kolegą, na przykład tym crushem. Pójdźcie razem na film z momentami. Później na luzie przedyskutujcie wasze wrażenia. Dzień dobry. Wszedł pan w dobrym momencie. Jak już skończyłem. That's what she said. Pamiętajcie, subskrybować kanał, dawać łapki w górę, komentować, podsyłać nam artykuły. I fajne miejsca, do których możemy zajrzeć, na przykład nagrać odcinek, bo tak Właśnie. jak dzisiaj jesteśmy, folgujemy we Wrocławiu na Kniaziewicza, tak innym razem możemy znaleźć się w zupełnie innym miejscu. Tak.